Cześć, witajcie menadżerowie, witam wszystkich widzów, Akademia Speedway Manager, kolejny odcinek. W zasadzie to będzie taka dogrywka, tak ją nazywam, jeżeli chodzi o serię poświęconą adeptom. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji oglądnąć, myślę, że zamieszczę tutaj pod postem informacje albo playlistę właśnie do pozostałych albo do wcześniejszych 3 odcinków, gdzie omawialiśmy w jaki sposób adeptów dobrać, jak ich potem szkolić, na co zwracać uwagę i tak dalej. Oczywiście pamiętajcie, to są moje uwagi, spostrzeżenia, gdzieś informacje, które sprawdziłem sobie, czy informacje, czy działania, które sprawdziłem, które wiem, że też testuje wielu menadżerów. Oczywiście bezcenne jest to, aby pytać innych doświadczonych menadżerów właśnie, jeśli coś dla Was jest niejasne. Tak samo pamiętajcie, proszę zadajcie pytania, jeśli takowe będziecie mieli po tym odcinku. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się będzie podobał, prośba o lajki, prośba także o subskrypcję. Dzięki temu nasz kanał będzie mógł bardziej się rozwijać, docierać do szerszej grupy odbiorców. Generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, spisałem sobie taką listę, nie wiem, czy ją gdzieś tu będzie widać, pewnie nie, nie widać jej finalnie. Generalnie rzecz biorąc, kilku zagadnień, które chciałbym jeszcze dzisiaj uzupełnić, doprecyzować, powtórzyć. Natomiast myślę, że clue tego odcinka to będzie informacja dotycząca skauta, tego w jaki sposób skaut działa, albo inaczej jak obserwować działanie skauta, dlatego że nie jest to zawsze oczywiście szablonowe 1 do 1. No dobra, myślę, że możemy przejść sobie w takim razie do gry i tutaj na parę rzeczy zwrócić uwagę. Słuchajcie, pamiętajcie proszę, oczywiście kadra, drużyna adeptów. Wspominałem o tym, że warto mieć tą kadrę uszczuploną, a nawet jeśli mam tą kadrę szerszą, mam tych zawodników 7, 8, no to istotne jest, albo ważne jest to, żeby właśnie postawić na 5 zawodników, którzy na przykład będą jeździli w lidze, może gdzieś tam 6 próbować w co którychś zawodach. Natomiast kolejną ważną kwestią jest to, że jeśli wybierzemy sobie już tego adepta właściwego, ja tutaj na przykład kliknę w Patryka Kocura, wybrałem go m.in. z tego powodu, że miał niski refleks jako kandydat, natomiast waleczność, koncentracja na wysokim poziomie. W sumie podoba mi się to, stawiam też na zawodników, którzy są właśnie z odpowiednią walecznością. No i jego cechy też były fajnie zbilansowane. Tutaj oczywiście przywództwo, presja, można powiedzieć, że jest w połowie, tak, po środku. Profesjonalizm też, natomiast agresja, a ja czasem korzystam z agresji, co przy właśnie taktyce agresywnej, kiedy ją daję na wyższym poziomie, może, nie musi, ale może dać mi po prostu handicap i ten zawodnik może jechać lepiej. I to, co już ważne, to co mówiliśmy sobie, słuchajcie, aby zawodnika objeżdżać, aby on właśnie najlepiej od 10-11 roku życia zaczął jeździć regularnie w lidze. A jeżeli decyduje się na tego zawodnika, że no wiem, że to jest dość wcześnie, żeby z 10-11-latka albo w przypadku 10-11-latka myśleć o tym, aby on był już kiedyś w pierwszej drużynie, nie wiem, poważnym grajkiem, może być za wcześnie, ale jednak warto to już na tym etapie po prostu planować. Poza tym każdy doświadczony menadżer, myślę, że będzie w stanie wyłapać już 10-latka, który może mu się przydać do drużyny. Także ważne jest, żeby ten zawodnik jeździł, także aby jeździł w zawodach takich dodatkowych. Tutaj zwrócę uwagę na to, że jeżeli mamy tą kadrę powiedzmy 5-6 zawodników, jeżeli chodzi o adeptów, fajnie gdybyśmy ich mieli w różnym wieku, czyli tam nie wiem 10, 11, 12-latka, tak, 13, 14-latka, tak żeby po prostu nie mieć takiej za dużej przerwy pomiędzy rocznikami, jeżeli tych zawodników potem będziemy wprowadzać do drużyny seniorskiej. Natomiast jeżeli decyduje się później na rozwój 2-3 zawodników, na nich stawiam, być może wśród nich jest przyszły kapitan, no to warto, oczywiście jeżeli ktoś ma taką możliwość, aby jeździć w turniejach par, czyli tutaj konto supporter, konto premium, no i aby taki zawodnik jeździł w supporter Grand Prix. Te dodatkowe zawody rozwijają tego zawodnika, tego adepta i pozwalają mu zdobywać doświadczenie na różnych torach, na różnych długościach. No, zaobserwujecie sobie, że jeżeli puszczacie danego zawodnika regularnie, to on będzie te przyrosty miał dużo wyższe niż inni adepci, na przykład z jego rocznika, którzy jeżdżą tylko w lidze. No i tutaj, słuchajcie, jest na pewno wiele teorii, wiele szkół. Ja taką przyjąłem, myślę, że wielu menadżerów też z tego korzysta, więc warto też właśnie ich podpatrywać. Następna sprawa to ważna kwestia związana z treningami.
Jeżeli chodzi o treningi, tutaj wspominałem o tym, aby te treningi w przypadku adeptów były ustawione na maksa. Młodzi zawodnicy no generalnie muszą zbudować siłę, wytrzymałość, to jest ważne na późniejszym etapie, kiedy są oni seniorami. No i oczywiście poszczególne techniki też są istotne. Tutaj oprócz tego, że rozwijają te techniki na treningach, rozwijają je także właśnie w zawodach, czyli liga, czyli turnieje par, czy Supporter Grand Prix. Jeśli chodzi o kolejny element, tutaj zwracamy uwagę oczywiście na raporty treningowe, jak nasi zawodnicy, a konkretnie adepci się rozwijają. No i tak jak wspominałem, jeżeli adept rozwija się na poziomie, proszę pamiętajcie, na poziomie, jeżeli chodzi o trening ogólnorozwojowy, czyli ten, który jest w poniedziałki, środy i piątki, gdzie właśnie jest trening siłowy, wytrzymałościowy i związany z refleksem. Jeżeli tutaj te przyrosty są na poziomie 0,3,1, 0,3,2 czy 0,3,3, jak najbardziej takiego zawodnika warto trzymać. To jest na pewno zawodnik z talentem wysokim, prawdopodobnie talent 10. No i to jest zawodnik, który szybko nam się rozwije i rozwinie, będzie perspektywiczny na pewno, w związku z tym będzie osiągał odpowiednie parametry, odpowiednie przyrosty. Ok, kolejna kwestia, myślę, że też istotna, nie wiem na ile na nią zwracałem ostatnio uwagę, ale słuchajcie, jeżeli właśnie przystępuję do treningu o godzinie 12, bez względu na to, czy będzie to trening ogólnorozwojowy, czy trening na torze, no to warto, aby nasi zawodnicy byli po odnowie biologicznej, czyli aby nie byli zmęczeni. Zauważcie, że jeżeli zawodnik przystępuje do treningu zmęczony, to on będzie miał mniejsze przyrosty. Nawet ten zawodnik, ten adept, który ma przyrosty 0,3,2, 0,3,3, 0,3,1, kiedy przystępuje do treningu zupełnie zdrowy, zupełnie wypoczęty. Natomiast jeżeli ten sam adept będzie miał na przykład, no nie zrobimy mu odnowy, będzie miał to zmęczenie na poziomie 2, 4 i tak dalej, no to wtedy te przyrosty będą mniejsze. Więc na to warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś ma możliwość, to przed treningiem o godzinie 12 powinien zrobić odnowę. Jak generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi nawet o turnieje par czy trening punktowany, może nie za każdym razem, znaczy przed treningiem punktowanym też staram się robić odnowę, natomiast jeżeli mam w weekendy turnieje par, gdzie po prostu objeżdżam zawodników, objeżdżam adeptów, też staram się jedną, dwie, może 3 odnowy w ramach oczywiście możliwości. Zdaję sobie sprawę, że każdy menadżer ma swoje tutaj możliwości, jeżeli chodzi o właśnie odnowę biologiczną, no więc warto z tego korzystać. Natomiast jeżeli ten zawodnik będzie, słuchajcie, przystępował do turnieju par zmęczony, przemęczony, to zmęczenie będzie 20, 30, no to nie dość, że może mieć te przyrosty trochę mniejsze, no to też jest bardziej narażony na kontuzję. Tak samo jeżeli jeździ zawodnik i nie robimy serwisów motocykli raz na czas, tak, tego serwisu ogólnego, tak zwanego ekskluzywnego, no to wówczas też ten zawodnik, generalnie rzecz biorąc, może być bardziej narażony na kontuzję. No więc to są takie, myślę, że ważne, oczywiste rzeczy i to nie jest tak, że za każdym razem, jeśli robimy tą odnowę i za każdym razem przystąpimy do turnieju par z serwisem motocykli, to tak, to jest super i to jest najlepsze rozwiązanie. Nie, ale jakby nie przeginajcie proszę ze zmęczeniem, czy też nie dopuszczajcie do tego, aby ten zawodnik jechał na przykład na motocyklu bardzo już wyeksploatowanym, dlatego że to go może narażać na kontuzję. Kwestia tego właśnie, czy adepci powinni mieć motocykle, tutaj sobie wejdźmy może w ostatnie zawody ligowe, Ligi Adeptów, czy tutaj powinni mieć adepci, słuchajcie, gepardy, tak, czy powinni mieć koty. Ja uważam, że to jest kwestia tak naprawdę, powiem szczerze, według uznania, tak? Natomiast, ponieważ nie musimy od razu kupować oczywiście motocykli, docelowo silników, już pewnie niebawem od 53 sezonu, więc jeżeli nie mamy takiej możliwości, żeby dla całego zespołu kupić, no to postarajmy się chociaż dla tego jednego, czy dwóch, którzy będą, na których stawiamy, którzy są rozwojowi, dlatego że oni na pewno na tych motocyklach będą osiągali lepsze rezultaty, a jeżeli zawodnik ma lepsze rezultaty, to
budowana jest tak zwana jego pewność siebie, no czyli to może mieć po prostu wpływ na inne wyniki w przyszłości, które ten zawodnik uzyskuje. Oczywiście to nie jest tak, że jak jeździ na gorszym motocyklu, tutaj na burzy czy gromie, to jego rozwój jest ograniczony i tak dalej. Nie, ale warto to zaobserwować, czy przypadkiem właśnie ten zawodnik lepiej się nie rozwija, kiedy, albo no, na pewno osiąga lepsze rezultaty, kiedy jeździ właśnie na motocyklach typu koty, czy też na silnikach od tunerów docelowo, które niebawem pojawią się w naszej grze. To, co tutaj chciałem jeszcze... Przepraszam. Myślę, że też ważne, aby obserwować, jak rozwijają się nasi adepci. Słuchajcie, jak widzicie, ja tutaj mam taką przerwę, tak? Mam tutaj zawodnika 15-latka, który w tym momencie trafi do drużyny, do pierwszej drużyny, ale następnego mam 13-latka i powiem szczerze, że tutaj Pecynę za bardzo nie rozwijam. Stawiam na tą tutaj trójkę Kocur, Holder i Krakowiak. To myślę będzie taka kiedyś może podstawa, tak mi się na razie wydaje, jeżeli chodzi o pierwszy skład właśnie w Nowa Huta Ninjas, pierwszej drużyny. No więc no, tym samym, jak widać, zrobiłem selekcję. Odpaliłem 14-latka, odpaliłem też jednego 13-latka. No więc to też, słuchajcie, warto analizować. Jeżeli w pewnym momencie uznacie, że no ten zawodnik, którego mimo wszystko rozwijaliście, który jednak nie rokuje, no są tu dwie opcje, tak? Albo go dowieziemy do wieku 16-17-latka, sprzedamy, więc możemy na tym oczywiście zarobić kasę, albo go możemy zwolnić z kontraktu. Ja najczęściej zwalniam z kontraktu takiego zawodnika. Dlaczego? Dlatego, że wąska kadra ma też poniekąd wpływ na to, jakich kandydatów otrzymamy od skauta. I teraz proszę zauważcie, ja mam w tym momencie tą kadrę 5-osobową. To są zawodnicy, którzy mają skille, czy też te parametry pod tytułem waleczność, koncentracja na no, niezłym poziomie. Cechy też, no tutaj na przykład Kacper Holder, którego hoduje być może w przyszłości na kapitana, jeszcze tego nie wiem, zobaczymy. Natomiast to może mieć po prostu wpływ na naszego skauta, to znaczy na kandydatów, jakich nam będzie podawał skaut. Gdzieś tam przeczytałem taką teorię, że, czy takie, może to było zapytanie, że nie wiem, jakby my co sezon, czy gra co sezon zmienia po prostu pod graczy, powiedzmy sobie kandydatów, których będzie podsyłał adept, czy których na przykład weźmiemy sobie jako utalentowanego adepta, bo też możemy takiego sobie wziąć z tak zwanej szkółki Slamera, naszego ambasadora, więc pozdrawiamy Sławka Drabika, Slamera. Pozdrawiamy oczywiście także Pawła Cabana, który jest właśnie ambasadorem tutaj Ligi Adeptów i właśnie wszystkich adeptów. Natomiast no teraz w tym momencie tego nie mogę zrobić. Natomiast słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że zauważcie, jeżeli ten skład mamy szeroki, nie wiem, 6, mamy 8 na przykład adeptów w swojej drużynie, może nawet i 5, no to scout może nam już nie podawać za każdym razem, powiedzmy sobie, kandydatów, którzy będą mieli talent 10, albo będą mieli na przykład waleczność i koncentrację na wysokim poziomie. No i powiem szczerze, że tutaj Rhys jest pewnie takim zawodnikiem, na którego może bym zwrócił uwagę, ale co do zasady, jak sobie przeanalizuję pozostałych kandydatów, których tutaj otrzymałem od skauta, no to raczej żaden mnie nie interesuje. Dlaczego? No tutaj ci oczywiście mają refleks wysoki, tutaj z kolei waleczność i koncentracja jest niska, więc refleks też będzie wysoki. Tu pomimo, że waleczność jest wysoka, no to i tak ten refleks będzie wysoki i tak dalej. Czyli w zasadzie cała tutaj ta grupa jest do odrzucenia. Natomiast jeżeli macie na przykład, albo zaczynacie grę, albo nie macie w ogóle adeptów, albo będziecie mieć ich 2 w drużynie, no bo załóżmy było ich w sumie 5, 3 już trafiło do pierwszej drużyny i zostało Wam 2 i będziecie sobie na nowy sezon, pamiętajcie, warto wziąć od skauta, czy w ogóle ze szkółki Slamera, adepta na nowy sezon. Dlatego, że on będzie po prostu jeździł całe 5 tygodni, czyli będzie miał więcej szans na jazdę, więcej szans na treningi, co za tym idzie, będzie miał większy, szybszy rozwój. Jeżeli weźmiemy, tak dla przykładu, adepta, który jest na, nie wiem, weźmiemy sobie adepta na przykład na koniec sezonu, no to w zasadzie on na przykład w ostatnim tygodniu, tak, no to on ostatni tydzień pojeździ, no i potem już przeskoczy 1 rok do przodu, czyli tak jakby jeden sezon stracił, jego 1 rok, powiedzmy sobie, funkcjonowania w Speedway Manager będzie w plecy. To jest jedna rzecz, też druga rzecz, jeżeli mamy tutaj kandydata od skauta, czy bierzemy sobie ze szkółki Slamera, to jeżeli się nie zdecydujemy
zdecydujemy na wybór żadnego z nich, to oni po tygodniu po prostu odpadają, tak? Czyli z automatu zostaną skasowani z tej listy. I teraz tak, to nie jest tak, że w jakikolwiek sposób gra o tym, nie wiem, czy my decydujemy o tym, czy będzie ktoś miał lepszych, czy gorszych. O tym po prostu już jakby, no to się dzieje samo, tak? Tu jest wiele zmiennych, które są brane pod uwagę. No i właśnie, na pewno brane jest pod uwagę to, że jeżeli mamy dobrą, szeroką kadrę, to będziemy mieć problem z tym, żeby dostać kolejnego kozaka. No, tak jest gra zbilansowana, że jeżeli mamy mocny skład, mocnych kozaków, adeptów, no to automatycznie, zanim nam się tam gdzieś miejsce nie zwolni, albo nie będziemy mieli węższej kadry, no to automatycznie scout, no sporadycznie, naprawdę tam rzadziej na pewno, będzie nam podawał albo proponował zawodników czy kandydatów, przyszłych adeptów, którzy mogą być dla nas wartościowi. To jest pierwszy element. Drugim elementem jest to, że no, może być w ogóle taka sytuacja, że od adepta, czy od skauta, przepraszam, nie dostaniemy żadnego adepta, nie? Możemy mieć 4 zawodników, możemy mieć ich 8 i nie dostaniemy. Ja, słuchajcie, w takiej sytuacji robię, mogę to nawet zrobić w tym momencie, chociaż nie, bo mam ligę, więc tego nie zrobię, ale generalnie ja w takiej sytuacji odwiedzam, nie stadion, przepraszam, tylko sztab i na przykład zwalniam tego skauta, tak? Mogę rozwiązać z nim kontrakt, no, mam taki komfort, że stać mnie na to, więc mogę tego skauta po prostu zwolnić. Czy uda mi się to teraz zrobić? Nie, bo właśnie są zawody IPS, przepraszam, SGP. No więc jakby wymiana skauta też może nam pomóc, tak? To jest drugi element. No więc słuchajcie, trzeba to obserwować, trzeba to analizować, trzeba na to zwracać uwagę. No właśnie dlatego, że scout to nie będzie tak, że za każdym razem co sezon będzie nam podawał świetnych zawodników. Jeżeli kadrę i skład mamy mocną, jeżeli chodzi oczywiście o adeptów, mamy ich tam 6, 7, 8, to prawdopodobieństwo, że poda nam przyszłego kandydata czy adepta z talentem 10, który będzie miał, nie wiem, w sumie waleczność i koncentrację na poziomie 130, do tego świetne przywództwo 80% i tak dalej, jest mało prawdopodobne. I zwróćcie sobie na to uwagę, no ja jestem w tym momencie na takim etapie, gdzie no prędko podejrzewam, sensownego adepta nie otrzymam. I jeszcze raz pamiętajcie, warto przyjmować adeptów, czyli kandydatów warto przyjmować na początku sezonu, dlatego że wtedy taki zawodnik, który zaczyna od 10 lat, ma cały pełny sezon swojej jazdy. Słuchajcie, w zasadzie to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą dogrywkę. Bardzo Was proszę o pytania. Pojawiła się ostatnio taka propozycja dla jednego z menadżerów, abym zrobił mu analizę składu. Mogę to zrobić, jasne. Oczywiście jak mi czas na to pozwoli, więc no, nie jestem w stanie zagwarantować, że to się dzieje od razu. Natomiast jest taka możliwość i generalnie jakby polecam, to nie tylko ja, ale także GM-owie. Tutaj na przykład też Pozioma oczywiście pomoże i będziecie mogli uzyskać kilka, myślę, ważnych, ciekawych informacji. Zwłaszcza, że zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można właśnie w takim wideo przekazać. Okej, pozostał nam jeszcze jeden temat, który właśnie chciałbym zawrzeć w tym odcinku, a mianowicie pisałem na czacie prośbę, abyście wrzucili ewentualnie propozycje adeptów, których mógłbym poddać analizie. Oczywiście to jest własne moje widzimisię. Takowi adepci się pojawili. No więc zacznijmy od Patryka Nowakowskiego. Tak jest, Patryk Nowakowski, wychowanek SM Silesia, menadżer Speedy, pozdrawiamy. 11-latek, ok. I co możemy o nim powiedzieć? O, widzę, że to jest dopiero pierwszy jego sezon, w którym jeździ. No to zacznijmy od cech. Fajnie zbilansowany. Tutaj widzę, że jest to adept od skauta albo ze szkółki Slamera. A skąd to wiadomo? Słuchajcie, pamiętajcie, że suma tych cech, profesjonalizm, przywództwo, presja, agresja i lojalność dają zawsze 250. Jeśli to jest inna suma, to oznacza, że na przykład zawodnik jest z tak zwanej promocji Mój Adept w grze, dostępna w sklepie jednorazowo dla każdego menadżera. O niej też za chwilkę dwa słowa. Natomiast pozostali właśnie adepci będą, czy zawodnicy, kandydaci, zawodnicy później, którzy będą mieli to na poziomie 250 w sumie. No i te cechy zawodnika nie ulegają zmianie. Nie wiem, być może kiedyś to zmienimy, być może zostawimy na stałym poziomie, natomiast na razie tego nie ruszamy.
Natomiast takie, jakie ma ten zawodnik na początku swojej kariery, takie i będzie miał do końca. Fajne przywództwo, jest to na poziomie 49, presja też jest ok. Agresja, no ja też na to patrzę właśnie, żeby ta agresja była najczęściej powyżej, no nie zawsze tak jest, nie zawsze się tak udaje, prawda, żeby tak zbilansowany zawodnik mi się trafił, aby tą agresję miał wyższą, ale ja czasem stosuję taktykę agresywną, taką na full, więc automatycznie tutaj zwracam uwagę na tą agresję. To, co na pewno mi się rzuca w oczy, w moje 4 oczy, to waleczność i koncentracja. W sumie 140, bomba. Powiem szczerze, Speedy naprawdę fajny strzał. Tutaj, jeżeli tak sobie pomyślę, że ten zawodnik ma dopiero 11 lat, no to on pewnie z tą walecznością do poziomu 80, z koncentracją do 80 kilku procent w sumie dobije. No więc w sumie on tą waleczność i koncentrację w przyszłości może mieć powyżej 170, a chyba właśnie u takiego adepta, którego otrzymujemy tutaj z gry, 180 to jest chyba maks tak naprawdę, do jakiego może dobić. Nie jestem pewny, ale to trzeba sprawdzić. No i co? No i tak, no tutaj oczywiście wszystkie techniki, jak widzę, zawodnik jeździ, są rozwijane, no więc w perspektywie czasu, jak widzicie, młody zawodnik dość szybko te techniki swoje rozwija, tak samo szybko przybywa mu doświadczenie, a więc warto, aby ten właśnie młody zawodnik jeździł jak najwięcej. Dodatkowo siła, wytrzymałość powyżej 30, refleks był poniżej pewnie 20, także no generalnie zawodnik, którego sam bym przyjął do swojej szkółki. Speedy, no pytanie tylko, jak on się teraz rozwija, jakie ma przyrosty. Jeżeli ma 0,27, 0,28, to jest takie dla mnie krytyczne minimum, to dobrze. Jeżeli ma powyżej 0,3, no to bomba. I tutaj mam na myśli o tych przyrostach, tak jak wspominałem, które dotyczą siły, wytrzymałości i refleksu. Ok, także 5 z plusem Speedy. Naprawdę kawał z niego będzie grajka. Drugiego adepta otrzymałem od Sylwii, od Raven. Pozdrawiamy, Sylwia. Marcin Ryczek, Raven Speed Wyżyk, również 11 lat. Ja już kojarzę tego zawodnika, kiedyś już z Sylwią dyskutowałem na jego temat. To jest z kolei zawodnik, którego Sylwia sobie jakby wykreowała w promocji czy w akcji Mój Adept w grze. No właśnie, i o niej 2 słowa. Jest taka opcja dostępna w sklepie, można z niej skorzystać w danym klubie tylko raz. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby jako nowi menadżerowie, jeżeli wchodzą, nie róbcie tego zawodnika od razu. Tam macie 470 punktów, które można rozdzielić pomiędzy cechy i pomiędzy właśnie atrybuty. Natomiast, aby zrobić to świadomie, aby zrobić to naprawdę dobrze, warto trochę poobserwować adeptów, popytać też, tak żebyście no, nie przestrzelili pewnych wartości, bo mogą one potem no niestety przynieść odwrotny skutek i ten zawodnik, który może być potencjalnie dla nas kapitanem, świetnym zawodnikiem, będzie wręcz średniakiem albo będzie słaby. No i co? Zacznijmy sobie od tego. Oczywiście siła, wytrzymałość, tutaj też Sylwia pewnie postawiła na 30 i więcej. Ten zawodnik się rozwija, jest ok. Refleks był pewnie w okolicach 20, tak zakładam, więc też przyrasta. Można było dać niżej, no ale to już jest kwestia uznania. Waleczność, koncentracja w sumie 135 i to jest bardzo ok. To jest naprawdę solidnie. To też w sumie ten zawodnik pewnie koło 170 w sumie się zakręci, jak będzie już tam doświadczonym seniorem. No i przejdę jeszcze do kolejnych plusów, czyli na pewno cechy, tak? Rozłożenie tych cech tutaj na takim uśrednionym poziomie, ale przywództwo powyżej 50, presja, agresja też, to na pewno powoduje, że ten zawodnik jest fajnie zbilansowany, fajne ma cechy, będzie uzyskiwał dobre rezultaty. U mnie takim seniorem podobnie wyglądającym jest Kasper Affelt. Co prawda nie jest to kapitan, jest to zawodnik, no, który fajnie punktuje, tak? Rozwija się naprawdę, rozwinął się już całkiem spoko, bo to prawie 30-latek. Lojalność na poziomie 10% i tutaj też nie ma co szarżować. Lojalność nie jest w tym momencie jakoś bardzo istotna, w związku z tym może być ona na niższym poziomie. Natomiast, no właśnie, rozmawiałem o tym z Sylwią, że technika startu, technika jazdy i technika jazdy parą widzę, że zostały też przez Sylwię uwzględnione, czyli dodała punkty na samym początku. No i to niekoniecznie, i to jest niepotrzebne, dlatego że ten zawodnik i tak te umiejętności rozwinie. Zauważcie proszę u swojego na przykład 10-latka, jak weźmiecie sobie go do swojego składu adeptów. No właśnie, ja mam takiego Emiliana Krakowiaka, którego w tym sezonie przyjąłem do siebie do drużyny, że ten
ten zawodnik ma te przyrosty właśnie techniki startu, jazdy parą na poziomie, on tam chyba zaczynał od 0,33 albo 0,34, a ponieważ jeździ regularnie, no to te techniki mu bardzo szybko przerastają, no więc im młodszy zawodnik, tak jak powiedziałem, tym szybciej one rosną, no i on i tak z czasem dobije do pewnego poziomu, a do takiego poziomu na przykład popatrzcie Frank Lambert, przepraszam, który już jeździ, ma u mnie 15 lat, więc już jeździ kilka sezonów. Popatrzcie, jemu już, pomimo że ma te tutaj suwaki na 100% ustawione w treningach, to one są już coraz mniejsze. No dlaczego? Dlatego, że dużo jeździ, zdobywa doświadczenie, a w grze jest takie ustawienie, że im zawodnik ma większe doświadczenie, no to też te potem skille wolniej przyrastają. No więc trochę niepotrzebnie Sylwia, ale o tym już rozmawialiśmy, dlatego zawodnik na 5, ale z takim minusem właśnie z tego powodu, że niepotrzebnie właśnie te techniki tutaj zostały dodane. Ok, to tyle. Dzięki za uwagę. Dziękuję wszystkim widzom, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze. Od razu, słuchajcie, też wrzucę, jeżeli macie jakiś temat, który chcielibyście poruszyć w Akademii Speedway Manager, wrzucajcie proszę najlepiej w komentarzu pod postem, pod tym nagraniem, wówczas ta informacja mi nie ucieknie, a będę się starał jakby dostosować też kolejne odcinki. Oprócz tego, że mam pewien też plan, to będę się i tak starał dostosowywać w międzyczasie kolejne odcinki właśnie do Waszych potrzeb, do Waszych oczekiwań. No tak, abyście tą grę poznawali jak najlepiej, abyście jak najszybciej wychodzili na coraz wyższe poziomy, a pamiętajcie, na wszystkich menadżerów finalnie czekamy w topowych ligach 1-3. Także dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!